Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Maserati Gran Turismo. A Gran Turismo to z włoskiego w takim bardzo dosłownym tłumaczeniu oznacza wielki turysta. W ogóle Gran Turismo, czy tam dokładniej Grand Tourer, bo przyjęło się raczej nazywać klasy samochodu z języka angielskiego, to połączenie samochodu sportowego z dwudrzwiowym, luksusowym samochodem. Albo inaczej, to luksusowy pojazd, do którego włożono sportowy, rasowy silnik. I ta koncepcja idealnie sprawdza się właśnie dla Maserati Gran Turismo. Zresztą Maserati wie, jak tworzyć auta GT od ponad 70 lat, bowiem pierwszy samochód z tej klasy powstał w 1947 roku i było to Maserati A6 1500 GT Pininfarina. Nie był to co prawda pierwszy samochód z klasy Gran Turismo, bo już 18 lat wcześniej była m.in. Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo, ale chyba śmiało można powiedzieć, że Maserati było piękniejsze. Ba, każde kolejne modele z rodziny dwudrzwiowych Gran Coupe wyglądały oszałamiająco. 3500 GT, Ghibli SS Coupe, 3200 GT, czy wreszcie testowane Gran Turismo. Gran Turismo pojawiło się na rynku w 2007 roku i było oferowane aż przez 12 lat, do 2019 roku. I teraz szybka zagadka. Jak myślicie, który rok jest testowanego Gran Turismo? 2008. Tak, to testowane auto ma 13 lat, ale wciąż wygląda bardzo dobrze, świeżo i pięknie. I ma mnóstwo pięknych detali. Jak na przykład te 3 wycięcia po obu stronach. Ba, nawet emblematy czy napisy wyglądają jak małe dzieła sztuki. No coś pięknego. Albo popatrzcie na ten przód z tą piękną paszczą. Ach, cudo! Jest tylko jeden problem z tym przodem, ponieważ zderzak przedni jest bardzo blisko ziemi, tak że ledwo wkładam pięść. Trzeba parkować z daleka od krawężników. Chociaż dla mnie prawdziwe cudo to jednak tył i te 4 końcówki wydechów, które brzmią tak cudownie, że nie chce się przestawać jeździć. Ale będę sadystą i jeszcze wam tego nie pokażę. Teraz porozmawiajmy o wymiarach, bo Gran Turismo to wielkie auto, co zresztą widać z profilu. Zobaczcie, jak duży jest rozstaw osi, który wynosi niemal 3 metry, a samochód mierzy niemal 4,9 metra. Zresztą Gran Turismo dzieli płytę podłogową z quattroporte, czyli 4-drzwiową limuzynę od Maserati. Z tym, że w Gran Turismo płyta jest o 8 cm skrócona. Gran Turismo to kawał auta. Kawał auta, czego nie można powiedzieć o bagażniku, który jest mikroskopijny i ma zaledwie 260 litrów. Dla porównania Skoda Citigo ma 251 litrów. Co jest dla mnie o tyle dziwne, że przecież Gran Turismo, jak nazwa wskazuje, powinien zmieścić 2 duże torby, a tu może być mały problem. W kufrze znajdziemy dodatkową skrytkę pod podłogą, gdzie jest jeszcze też ukryty akumulator. Mamy też siatki mocujące bagaże oraz gniazdo pod zapalniczkę. W ogóle popatrzcie na awaryjne otwieranie bagażnika od środka, gdzie jest narysowane Maserati Gran Turismo. Jak was ktoś kiedyś porwie, to przynajmniej w środku będziecie od razu wiedzieli, że jedziecie Maserati Gran Turismo. W zasadzie wszystkie auta segmentu GT są typu 2+2, czyli 2 dorosłe osoby plus ewentualnie 2 osoby, no tak awaryjnie z tyłu, albo dzieci. I w sumie w Maserati jest dokładnie tak samo. Chociaż w porównaniu do konkurencji, to nawet wydaje mi się, że jest tutaj kapkę więcej miejsca. Chociaż wciąż, nie mieszczę się ani nogi, ani łysina. Nie wchodzą. A z tyłu jest podłokietnik, oddzielne nawiewy czy miejsca na napoje. Są też na przykład haczyki i mamy oddzielne oświetlenie. No dobra, to siadamy z przodu na tych pięknych fotelach. Pozycja za kierownicą jest świetna. Fotel można ustawić bardzo nisko. Szkoda tylko, że tak słabo te fotele trzymają na zakrętach. Ale fotel jest bardzo komfortowy, a to w GT jest bardzo ważne. Zarówno fotel, jak i kierownica jest elektrycznie regulowana. A i w ogóle popatrzcie na klamkę od strony kierowcy. Są tam 2 przyciski. Jeden odblokowuje drzwi tak jakby elektronicznie, a ten drugi to jest coś w stylu awaryjnego otwierania, gdyby się rozładował kompletnie akumulator. Ciekawostka. Dobra, to pora zerknąć na deskę rozdzielczą, która wygląda bardzo elegancko i pasuje do stylu Maserati. Widzimy tutaj dużo skóry i drewna i świetne połączenie kolorystyczne. Podoba mi się. Ale tylko niestety z daleka.
Im dłużej obcujemy z tym wnętrzem, im bardziej mu się przyglądamy, tym jest gorzej. Na przykład ten panel od klimatyzacji, który wygląda jakby był z lat 90. A wiecie co jest najlepsze? Dokładnie ten sam panel występował do końca produkcji, czyli aż do 2019 roku. Szok. Albo te cyferki z ukrytymi literami pod spodem, jak na starych telefonach. A to jest o tyle potrzebne, że raz, że mamy telefon, a dwa, że ekran nie był dotykowy i wszystko trzeba było obsługiwać za pomocą pokręteł, przycisków i tych cyferek z literkami. No i oczywiście za pomocą tych cyfer możemy też wybrać numer do znajomego, o ile pamiętamy jego numer. O dziwo, sam system działa dość płynnie, tylko obsługa bez dotyku jest dość skomplikowana. Tu ponownie dokładnie taki ekran był dostępny od 2007 do 2017 roku. Dopiero w 2017 roku Gran Turismo przeszło lifting, w którym dostało nowy ekran. Kurczę, w 2017 roku to Tesla już jeździła autonomicznie, a Maserati wreszcie wprowadziło dotykowy ekran. Brawo! Zegary za to są świetne. 2 tarcze z prędkościomierzem i obrotomierzem i komputer pokładowy na środku. No to jest super. I tu w sumie dopiero widzicie, że auto jest ze Stanów, bo ma licznik w milach, ale cyferblat został już zmieniony na kilometry. W sumie to komputer też można przeprogramować, a z zewnątrz wystarczyło jedynie zmienić kierunkowskazy. I to wszystko. No dobra, to porozmawiajmy o legendarnej jakości. Materiały są dobrze spasowane, nie ma piano black i nic nie trzeszczy. Ale jest kapkę drobnych problemów z jakością. Takich jak na przykład wycierające się gumowe przyciski, albo jak odklejająca się podsufitka, albo skóra na boczkach z tyłu się zwija, albo podłokietnik z tyłu i z przodu się przeciera, albo że wystarczy dotknąć lekko boczek nogą z przodu i ten już pęka. W ogóle to na boku czy na podłokietniku to nie jest skóra. To jest jakiś super cienki skaj, który jest beznadziejnej jakości. Zresztą skóra na fotelach też jest już mocno popękana. Ale to nie jest największy problem z fotelem. Popatrzcie na to. Tak, fotel się rozkleja i wypada środek. Taka tam włoska robota. A auto ma 37 000 mil, czyli nieco ponad 59 000 km. I nie miało absolutnie żadnej przygody i było serwisowane w ASO. Nowy właściciel będzie miał co robić. A właśnie, to teraz w sumie powiem ciekawostkę, bowiem auto do testów dostałem od firmy MBL Classics, w której pracuje świeżo upieczony właściciel Gran Turismo i która to zajmuje się renowacjami pojazdów. I to takimi renowacjami kompletnymi. Jeśli trzeba, to od zera, od gołej ramy. Dorzucam pod filmem link do galerii z ich pracami, bo robi to wrażenie. Zresztą, jak tam byłem, to nie wiedziałem na czym zawiesić oko. Tyle się tam dzieje. Szok. Mam nadzieję, że kiedyś ich jeszcze odwiedzę i może coś nagram. Ale teraz pogadajmy już szybko o schowkach. Niektóre są super małe, niektóre są nieco większe. To w sumie w tym aucie jest najmniej istotne. Najważniejsze jest to, co jest pod maską. Otwieramy maskę, a tam kryje się wolnossące V8 na wtrysku wielopunktowym o pojemności 4,2 litra, o mocy 405 koni i 460 Nm momentu. I to jest silnik stworzony we współpracy z Ferrari. Maserati jednak zrobiło pewne zmiany, do których zaraz wrócę. Bowiem teraz spójrzcie, jak ten silnik pięknie wygląda. Kurczę, no Włosi to nawet potrafią silnik zrobić jak dzieło sztuki. I zwróćcie uwagę, jak jest ten silnik daleko osadzony za przednią osią. Widać nawet tu na dole rozpórkę kielichów. Nieźle, co? A takie ułożenie silnika pozwoliło na niemal idealny rozkład masy, który wynosi 49% przód i 51% tył. No dobra, to posłuchajmy tego cuda. Silnik jak to silnik, tak bez obciążenia, mało który brzmi ładnie, ale pewnie już lekko słyszeliście, że prawdziwa symfonia jest z tyłu, w tych 4 końcówkach wydechów. I teraz taka mała informacja. Otóż testowany egzemplarz miał włożony wydech z wersji Gran Turismo S, czyli z tej mocniejszej wersji, z większym silnikiem 4,7 litra o mocy 440 lub 450 koni, w zależności od rocznika. I ten wydech różni się tym, że w trybie Sport otwierają mu się klapki i wydech jest głośniejszy, bo omija nieco końcową puchę. I w tym egzemplarzu jest też tryb Sport, jednak nie ma sterownika do wydechu połączonego z klapkami, ale są za to klapki na przycisk. Czyli tutaj, nieważne czy jedziemy na sporcie, czy w zwykłym trybie, zawsze możemy mieć głośny wydech. Swoją drogą, zobaczcie jak ładnie został przycisk od klapek zamontowany w jeden wolny slot po lewej stronie. No to co?
posłuchajmy wydechu. Albo nie. Najpierw jeszcze raz posłuchajcie rozrusznika. O mamo, jak ten silnik się kręci na rozruszniku. A teraz słuchamy wydechu. No porno dla uszu. Brzmi po prostu fantastycznie. Coś pięknego. Do tego w trybie sport, jak puszczamy nogę z gazu, jeszcze raz tak lekko klepniemy w ten gaz, to auto potrafi lekko strzelić, po jak schodzi z obrotów. Ach, poezja. I właśnie wcześniej mówiłem, że Maserati zrobiło pewną zmianę w stosunku do silnika Ferrari. Otóż tu są zmienione wykorbienia, co dało ten charakterystyczny bulgot połączony z niesamowitym dzikim dźwiękiem. No odpalając to auto, od razu się zapomina, jak beznadziejnie jest wykonane. No i ta reakcja na gaz. Patrzcie na to. To jest zwykły automat, czyli jest to ZF o 6 przełożeniach, dokładnie to skrzynia 6HP26, czyli pierwsza 6-stopniowa skrzynia w historii ZF, która swoją premierę miała w 2001 roku. Bardzo popularna skrzynia, prosta i tania w eksploatacji. I co ważne, działa, jak widzieliście, świetnie. Ale Gran Turismo nie jest przeraźliwie szybkim autem. Ba, jak na 405 koni, to nie jest aż tak bardzo zrywne. Powiedziałbym, że auto ma tak 330, no może 350 koni. I to max. W sensie, osiągi są bardzo dobre i nie brakuje mocy, zwłaszcza przy wyższych prędkościach, a to oczywiście zasługa dużej pojemności, ale nie jest to jakaś bestia. Wygląda na dużo szybsze, o tak bym to powiedział. Ale Maserati tym się w ogóle nie przejmowało. Od 0 do setki powinno być 5,2 sekundy, choć ja zrobiłem maksymalnie 6,5 sekundy. Na swoje usprawiedliwienie mam dwie rzeczy. Nie rozgrzewałem opon i nie wyłączałem trakcji. To nie jest nowe auto i po prostu żal mi go było katować. Wybaczcie. I to 6,5 sekundy robi zawsze. Po prostu zwykłe ruszenie z miejsca. I to, co mnie zdziwiło, auto ma świetną trakcję, a ma oczywiście napęd tylko na tył. I to jest pokłosie rozkładu masy, który mówiłem, jest 49 do 51% oraz dość długiego nadwozia. Do tego Gran Turismo w serii ma gwintowane zawieszenie i to też się czuje. Auto jest sztywne, ale nie bardzo twarde. Jest świetne w trasę, czyli tam, gdzie jego miejsce. Na tor ten samochód się nie nadaje z jednego powodu. Hamulce. W sumie to z dwóch powodów. Masa i hamulce. Hamulce są bardzo słabe, są tylko czterotłoczkowe i małe. W serii są stalowe tarcze o średnicy 330 mm. W ogóle tutaj są założone złe tarcze na przód, bo te też powinny być nawiercane, tak jak i z tyłu. A dodatkowo Gran Turismo waży niemal 1900 kg, dokładnie 1880 kg, o jakieś 200 kg za dużo. Mechanicznie hamulce są chyba najsłabszym ogniwem tego auta. W sumie to układ kierowniczy też mógł być nieco bardziej precyzyjny i ostry. To co? Pogadamy o spalaniu? Tutaj krótka piłka. W mieście minimum 20 litrów, na trasie około 12-13. Jak lecimy po niemieckiej autostradzie, to auto będzie paliło 14, 15, no 16 litrów. Tak ma być. Zresztą, nawet producent podaje, że w mieście auto pali 21,5 litra, a producentowi, no trzeba wierzyć. No to pora na cenę. W 2008 roku Maserati Gran Turismo kosztowało około 410 000 złotych. Pod koniec produkcji cennik startował od 606 000, a kończył się na 815 000 złotych za wersję MC Stradale, czyli taką, no wiecie, najbardziej rasową odmianę na tor, która miała chociażby ceramiczne hamulce, czy była dodatkowo odchudzona. Dzisiaj takie Maserati, jak testowane, jest warte około 170 000 złotych. Oczywiście wszystko zależy od stanu, przebiegu i historii auta.
W przypadku Gran Turismo niesamowite jest to, że w zasadzie od 2007 do 2017 roku to auto było niemal identyczne we wnętrzu, a nawet i lift w 2019 roku dodał tylko dotykowy ekran i kilka drobiazgów, a my wciąż mieliśmy na przykład ten panel z klimy z lat 90. I to jest o tyle niesamowite, że to auto już w 2007 roku było nieco przestarzałe. No ale powiedzmy, że dało się wtedy jeszcze przełknąć to, ale już po 2010 roku konkurencja była daleko z przodu, z technologicznego punktu widzenia. W sumie pod względem osiągów Maserati też odstawało. Maserati jednak kompletnie się tym nie przejmowało. To auto kupuje się dla wyglądu i dla dźwięku. No to jest poezja. Cała reszta jest mocno dyskusyjna. Osiągi są przeciętne, bagażnik mikroskopijny, obsługa zagmatwana i archaiczna. W sumie to, że samochód jest archaiczny, też jest dla niektórych zaletą. Można by powiedzieć, że Gran Turismo jest wciąż takie analogowe. I wciąż jest wykonane z beznadziejnych materiałów. Mimo wszystko ten dźwięk i prezencja potrafią skraść serce. Cześć!